Mąkę, nie zawiedź mnie. Every year since 1947, the Bulletin of Atomic Scientists, a non-profit academic journal concerning science and global security, has published updates on a metaphorical clock, counting down to the end of the world. The closer to midnight the clock hands are set, the closer we are to doomsday. Right now, the clock is set at 100 seconds to midnight, the closest it has ever been. Bardzo ładna kompilacja. Holy fuck. To było krypne. Some dismiss the bulletin and its clock as fear-mongering, while others see it as a legitimate expression of the scientific community's angst about the future. But whatever you think about it, it's clear the 2020s have been a turbulent decade so far, and the future course of humanity rests on the decisions we'll make over the next few years. It is very likely that current trends continue. Global temperatures inch closer to 2 degrees Celsius. Millions in the developing world are displaced by drought and food shortages. Citizens in the West continue to work unfilling, dead-end jobs for poverty wages, while idiot populists keep getting elected, abusing our institutions and changing... Oj, zgadzam się. Zgadzam się. Ciekawe, będzie polski idiot populist? Znaczy, no dobra, ale Berlusconiego to już dłuższą chwilę nie ma w polityce. Nothing, as the gap between the haves and the have-nots only gets bigger. All the while, repressive dictatorships with no regard for human rights reorientate the global order in their favour and destabilize the democratic nations of the world. But there is also a possibility... No dobra, nie wiem, czy Unia Europejska, czy Europa lub Europa jako całość ma taką zdolność, jak to implikuje, no ale zobaczmy dalej. ...that this doesn't happen. Maybe we get our act together and start taking climate change seriously. We care for the poor, we fix our infrastructure, we revive communities, plan for the future and build healthy alliances. Genuine political reform rips out the rot our institutions have been subject to over the past few decades, and our nations are put in the best possible position to challenge the unfree world. Then we can finally focus our efforts towards things like going into space, mathematics, quantum mechanics, the secrets of the universe, painting, poetry, music, architecture, the things that make life worth living. What if I told you that the difference between these two futures is one policy choice, so simple, so mind-bogglingly easy, it is sheer elegance in its simplicity. It's called... Building more goddamn houses! Across the Western world, house prices and rents are soaring above what is remotely reasonable, caused by a steep drop in house building since the Great Recession. And this, my dear friends, is why everything is so bad these days. Let me explain. Based on the evidence I will present in this video, we can pinpoint the root cause of most of society's problems right now down to houses being so expensive. For example, in 2015, two professors at Chicago University calculated that if the housing crisis had not happened, the United States economy would be this much bigger. Oh wow. That's prosperity being stolen from you, buddy. It is estimated that the housing crisis is the single worst thing to ever happen to the economy of England since World War II. Wait, no, sorry, World War what? Oh, the War of the Spanish Succession? The Civil War. No? Oh no. Oh no. The Black Death? Are you kidding me? Houses are the backbone of the free world. Solve the housing crisis and you solve all the other problems. To do that, we need to build more of them. I don't even care who does it. Private companies, the government, building societies, whatever, it is imperative. Because while Western governments argue for months about if we can take 1 meter off a historically significant car park, China has no problem building 5 new cities, 17,000 more miles of highway, and probably beginning work on a space elevator. No dobra, ale tu się nie rozpędzajmy. Tu się nie rozpędzajmy. Bo możemy sobie mówić o tej magii Chin, które tego, ale tu już wchodzimy w sferę mistycyzmu na temat Chin. Po pierwsze, wiemy, że Chiny mają problem z overpopulacją w dużych miastach i że tam także jest deficyt mieszkań. Po drugie, wiemy, że ich rynek, nie wiem z kiedy to jest wideo, ale z 1 maja, czyli to jest świeżutkie, ale wiemy też, że ich rynek mieszkaniowy jest, znaczy budowlany jest tego potworem na glinianych nogach.
Kolosy na glinianych nogach. W związku z czym uważajmy z tymi Chinami gnającymi na złamanie karku, bo to wcale nie jest tak. Nie mówiąc już w ogóle o innych supermocarstwach typu Indie, gdzie jak ktoś ma wychodek koło domu, to potrafi być progresywnie, nie? No wonder they're calling this the start of the Chinese century. We are artificially making ourselves poorer, unproductive, unsustainable and uncompetitive. I tutaj znowu warto powiedzieć, nie my się sami robimy. To jest bardzo duży błąd. Ponieważ myślę, że jeżeli wskazujemy, że to jest nasza wina, że my nie budujemy domów, jako państwo na przykład, to ponieważ same siebie jest najtrudniej winić, no bo jak możemy mieć pretensje do siebie? Gdybyśmy chcieli tylko zmienić swoje zachowanie, to byśmy je zmienili, już było wszystko ok, a jednocześnie to, że ja zmienię swoje zachowanie, nie znaczy, że zbudujemy więcej domów, prawda? Więc nie, to nie jest tak, że my sami siebie tutaj uciskamy, tylko że niestety, ale istnieje grupa, ciasna, wąska grupa elit, które faktycznie doprowadzają do takiego stanu. To rozróżnienie jest ważne. And it's entirely down to housing. Here is how fixing the housing crisis will solve nearly all of our problems, including, but not limited to, climate change, poverty, inequality, poor public health, economic stagnation, crime, the cost of living, and more. In the immediate post-war era in the West, housing was a consumer good, like your microwave or your toaster. And it worked like any other consumer good in a capitalist economy. You produce as much as possible for the lowest cost to the consumer. And that's why the UK government also built houses, to compete with private businesses, playing along to keep supply high and prices low. But after the government stopped building houses in the 1980s, houses have become more of an investment, like fine art or stocks on the stock market, because new houses are now rarer and increase in value over time, just like paintings. So, like bids in an art auction, the price of houses and flats can only go up, taking up more and more of someone's income as the population grows, but the number of houses doesn't keep up. How many people are in poverty right now who would be fine if they simply had cheaper rent or mortgages? Wait, we actually haven't answered that one. About half of all children and 1/4 of all adults in poverty, according to Child Poverty Action Group. Isn't it strange how housing costs were basically not a factor in child poverty until 1980? I wonder what happened. When house building was at its post-war peak, over 500 houses were completed every day in England, with the record being 1968, where nearly 1,000 houses were completed every day. This also coincided with the so-called golden age of capitalism, where everyone could afford a home, a car, 3 kids and a holiday, all on the income of one guy who works in a mine shaft. In the 1950s, the average British man was spending more per week at his local pub than he was on his rent or his mortgage. Here's some concrete proof from Tokyo. In 2015... O wow! Aż to miasto imponująco wygląda. Przerażająco, ale imponująco. Zobaczcie to w ogóle. Kosmos. Kosmos. In 2015, they approved more housing construction permits than the entirety of England. And while both London and Tokyo had a comparable increase in population, the change in house prices is, yeah. Oh, wow. If we want to drastically reduce the level of poverty in our society, simply start treating homes as a commodity, like they used to be, instead of a treasure to be hoarded. No dobrze, tylko znowu wzrost cen może być powiązany z tym, że ceny od początku były wysokie ze względu na niską dostępność ziemi w Tokio, więc znowu to zestawienie może być przekolorowane także tutaj. Finland is the only country in Europe where the rate of homelessness is falling. In the capital of Helsinki, there is only need for one homeless shelter that beds 50 people. They don't need any more than that. And what they did was, they built enough affordable houses and then they put the homeless people in them. This saves the taxpayer €15,000 per year for every homeless person that is given a home, because they no longer have to rely on social services. So next time you hand a homeless guy your spare change, bear in mind that you would get a tax cut if he was just given a free house. I did the maths with the current homeless population in the USA, it's $62 per taxpayer. I think we're done with this section.
Ah, the iconic American suburb. The perfect place to settle down, start a family, go to church, play catch with... Jezus, ta suburbia jest tak obrzydliwa. Z niej się nie da wyjechać w linii prostej. To jest koszmarne. Jimmy in the yard, beat your wife, see little Susie get married, she's growing up so fast, and eventually die of a heart attack while watering the lawn. But as charmingly vacuous as this is, there is no other way to live that is more damaging for the environment. Yes, indeed, it might sound backwards, but suburbs are worse for the environment than cities. Take a look at this map of the average household carbon footprint in each zip code. Here's New York City, and here are the suburbs surrounding it. That's a pretty stark contrast. We can find out why from California, which is literally just one giant suburb. If we consult this low-resolution JPEG chart of California's carbon footprint, two of the largest sources of their CO2 emissions are from transportation and electricity. It's no surprise that when everything is spaced out more in a suburb, you need to rely on a car to get around, as opposed to a city or just somewhere with more density, where there is usually a store on your street that you can easily walk to. Also, because houses in suburbs are generally bigger, they cost more to heat and to power, while utility pipes and electricity wires need to cover more distance to reach every house. Those sterile monocultural lawns don't provide much biodiversity either, and Las Vegas had to ban them entirely because watering equipment took up too much of the city's valuable water supplies. Compare this with cities who have massive biodiverse central parks or smaller community gardens with many types of plants. What has this got to do with house building? Simply put, if you build houses taller and put them closer together, you can fit more of them in the same amount of space. That means price go down, as well as CO2 emissions and wasted water. Akurat te brownstone'y w Stanach mi się bardzo podobają pod względem projektu. One, te szeregowce wyglądają bardzo ładnie. You don't have to drive as far to get places, and sharing a wall or two with your neighbours keeps the energy bills down. If you're a staunch suburbanite, you might be saying, "Ah, no, my idyllic bourgeois American lifestyle." I can't do the voice, I'm too tired. But it would be for your own good, because building houses like this might actually save your life one day. As the most densely populated, non-microstate country in Europe, the Netherlands has to be conservative with their space. Suburbs, in the Dutch sense, look less like this and more like this. Even in rural areas like farming communities, houses are still really close together, and most of them are huddled around the central village square, with a few detached houses on the outskirts. Ignoring the fact this looks far better than your soulless, cut-and-paste suburban tracts of boredom, it's also the reason why the Netherlands has one of Europe's lowest levels of obesity, for the same reason that if everything is in walking distance, people tend to walk more, which is better for their health. The narrow, winding streets also makes it a hassle to take cars on short journeys. You'd be better off taking your bike to work, which a lot of Dutch people actually do. Not only does this reduce carbon emissions and increase energy efficiency, like we discussed in the previous section, it obviously makes the air cleaner and makes the Netherlands one of the safest countries in the world for road traffic deaths. That's not to say the Dutch don't have a housing crisis too, but when they do build houses, they build them better than we do. In a study of 14,000 people living across the world, living in a dense suburb like those in the Netherlands cuts obesity by 9%. Mixed-use development, like putting shops and businesses near to houses, cut it by a further 8.3%, and being within walking distance to a recreational area like parks cut it by another 8.4%. Such a simple change with huge positive consequences, just because they built more houses closer together. Poor mental health among young people is increasingly a problem in the developed world too. A lot of people blame the Instasnaps and the tweetbooks, but you know what? I'm blaming the housing for that too. Ja powiem tylko jedną rzecz. Pamiętajcie o tym, że dla jednej osoby taka przestrzeń życiowa dobra to powinno być około 30-40 metrów na łebka. A teraz pomyślcie sobie, w jak dużych mieszkaniach mieszkacie. Że rzuć Ralindelowi, kotałkiem potrząśnij, kotałkiem potrząśnij. Have you ever tried to rent a place in London? No? Well, me neither, but look at these properties I found for rent online. How are you supposed to develop meaningful friendships if nobody can visit you? How are you supposed to exercise?
How are you supposed to pay for hobbies and luxuries and the things that make life worth living if all of your income is going towards rent? God forbid the Sigma variant comes along and forces people to lock down here. It's like solitary confinement. If we built more houses, construction companies would actually have to compete with each other to make the best possible homes instead of cramming people into these shoeboxes. One report by the Ministry of Health in 2012 recommended that no house in the UK be smaller than 79 square metres, because anything below this was found to be detrimental to the occupant's mental well-being. Wow. Despite this, the UK still has no national minimum floor space laws, only guidelines. The average new dwelling built in Britain is a pitiful 74 square metres, the same in the Netherlands. Compare this with Denmark, where the average home is double this size. O nie, biedni Brytyjczycy i mają 70 metrów średniego mieszkania, biedaki, oni wszyscy poumierają na złą jakość życia, biedne Brytyjczyki, 35. Trzydzieści 35 metrów kwadratowych. To jest średnia dla Polski. Nie, przepraszam, 61,5 metra to jest średniej powierzchni. W Malezji mieszkają mają 117 metrów kwadratowych. Polska 61. Jesteśmy za Węgrami, przed Estonią. Najgorsza jest Rumunia, 41. I don't think the Danes are having a particularly tough time right now. Oh, did I say this report was published in 2012? No, it was actually published in 1912! Ah! As you may recall from the start of the video, it is estimated that the American economy would be 74% larger if the housing crisis had never happened. Średnia wielkość mieszkania w Polsce w metrach kwadratowych. Warszawa 59 metrów, Łódź 54, Kielce 59, Kraków 58, Katowice 60, Bydgoszcz 58, Olsztyn 58, Gdańsk 59, Poznań 65, Szczecin 64, Zielona Góra 70, Wrocław 69, Opole 69, Rzeszów 67, Lublin 60, Białystok 61. A second study partially confirmed this, saying that if 3 American cities, New York, San Jose and San Francisco, allowed many more homes to be built, this would translate to a pay rise of between $8,700 and $16,000 for the average American, even if they don't live in those places. To teraz wam coś pokażę a propos tego, bo tutaj on mówi o wzroście przeciętnego bogactwa dla Amerykanów, nawet którzy nie mieszkają w tych miastach, a ja wam pokażę a propos właśnie budowania spójrzcie, nie wiem czy widziałyście, spójrzcie na to, nie? Jak wam się podobają takie domy? Z zielenią, która ma spływać z balkonów i ma być też na dachach. Teraz spróbuję znaleźć jeszcze parę innych zdjęć, bo to jest w ogóle wspaniały projekt. Bo to jest... O, dziękuję Caroline. Niech leci, a subami zajmiemy się potem. Dziękuję ci Caroline.
O, tu jest tego. Tu jest projekt tego, jak to ma wyglądać w skali mnie. Aha, to jest małe zdjęcie. Znajdziemy większe. Znajdziemy większe. Zobaczcie. Te budynki jakby na pierwszym planie, te podświetlone, to są te docelowe budynki. Widzicie te wszystkie zielone tego? To plus ta zielona przestrzeń poniżej tych budynków to jest jedna z najdroższych. Teraz was zagnę. To nie są osiedla dla bogoli. To jest osiedle, które Squamish Nation, czyli jedno z First Nations w Kanadzie, ma zamiar zabudować tanimi, przystępnymi domami. Projekt ma kosztować 3 miliardy dolarów kanadyjskich i ma być i ma być przystępnym mieszkaniem dla przedstawicieli właśnie Squamish Nation, a także po prostu przystępnym budownictwem, ponieważ oni są ponieważ to jest ziemia w samym środku Vancouver, która jest po prostu przynależy się rdzennym mieszkańcom Kanady, właśnie temu Squamish Nation, i oni zamierzają zbudować ten projekt za 3 miliardy dolarów, a chcą na tym projekcie zarobić 8 do 10 miliardów dolarów. I co myślicie? Bardzo chciwe. Wydadzą 3, dostaną 8 do 10. Nie, nic. Nie ma oburzenia. Myślałem, że będzie oburzenie chociaż. Zażenowany jestem wami, no. Śmierdzące trzynogi. Oni chcą zarobić 8 do 10 miliardów w ciągu 120 lat użytkowania tego obiektu. Także cały projekt ma być naprawdę, ma być tani dla mieszkańców, ma być przystępny i oni chyba chcą tam żeby 9 tysięcy ludzi zamieszkało w w tym miejscu. I jakby, wiecie, no to jest bardzo śmiała inicjatywa, ale jak dla mnie to jest zajebiste. Pozostaje mieć nadzieję, że się uda, nie? Nie no, Zbychu, oczywiście, że nie będzie wyglądał tak jak na nazwiskach. Pytanie brzmi, jak ten projekt w ogóle ma być zrealizowany pod względem zieleni, nie? Natomiast, no, ja jestem pod wrażeniem, że takie projekty się dzieją, nie? Przy czym znowu, widzicie, tutaj rdzenni mieszkańcy Kanady obierają, jakby prowadzą całą tą inicjatywę i to im zależy na tym, żeby zrobić z tego coś dobrego, nie? To jest bardzo ważna informacja. Wiesz co, nie ma jeszcze cen chyba za te mieszkania, ale
to oni mają... Czekaj. No nie ma jeszcze wycen z tego, co widzę. Ich celem jest, znaczy oni budują mieszkanie na 4000, na 6000 jednostek mieszkaniowych, na 9000, na około 9000 ludzi i to jest część ich projektu, który ma być to jest część ich projektu, w ramach którego w ciągu 25 lat postanowili zapewnić mieszkanie dla wszystkich mieszkańców plemienia. Plemię liczy 4000 ludzi. Więc jakby oni chcą, żeby każdy mieszkaniec tego Squamish Nation mógł dostać mieszkanie na terenie tego kompleksu. I potem resztę przeznaczyć na affordable housing. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący projekt. Natomiast, no wiecie, to jest troszeczkę, to jest troszeczkę wyzwanie, od którego dużo zależy, no, co się zadzieje, nie? Dobra, wróćmy do artykułu od Monke. Cities are where wealth is generated these days, so it figures that when you lock people out of cities through high prices, you prevent them from being at their most productive. How many great computer innovations are we missing out on because the smartest programmer can't afford to live in Silicon Valley? How many Kino movies will never be made because Hollywood is too expensive for upstart directors and actors? What if we never go to Mars because the person who knows how to do it can only afford to live in Clinton, Missouri, and not with NASA in Pasadena? The same is true for any city or major economic centre across the world. New York, London, Berlin, Dublin, Auckland, Paris, Vancouver, Rome, Barcelona, Cape Town, Zurich. And for those that do manage to live in the cities, current housing costs usually negate their productive output anyway. For the average worker, most, if not all, of the wealth they add to the economy is sucked out by the real estate industry and put into the landlord's checking account. This is kneecapping your own economy. Build more houses, cut landlord profits, and these problems will just disappear. Widzicie, mówią, żeby ciąć landlordów. Ja z tą myślą jakby może powinienem się zgodzić. Znaczy przychody landlordów. Landlordów można tylko w Robloxie, pamiętajcie. Hong Kong has one of the lowest birth rates in the entire world, beating only South Korea and Puerto Rico. A birth rate lower than 2 children per couple means that the population decreases. But the average Hong Kongese woman has only 1 child in her lifetime, which you can imagine could cause quite the problem a couple generations down the line. Ale spokojnie. Część mieszkańców Hongkongu uciekła na wskutek represji ze strony rządu chińskiego, więc co my tam się birth rate'ami będziemy martwić? It is very normal for the fertility rate to drop when countries become developed, like in Bangladesh. The unintended consequence of this is that the national population begins to decrease, leaving a lot of old people and not a lot of young people to look after them and pay for their pensions. Not just in Hong Kong though. Across the developed world, countries are projected to lose millions in population over the next few decades for this reason. You could supplement this with immigration, which is a perfectly fine solution, but it doesn't address the root cause. Because when asked how many children do you really want, most women in the developed world answered 2 or 3, above the replacement rate.
so why don't they have that many children? You guessed it, it's the houses. That's what this video is about, remember? The houses! Yay! In Hong Kong, the price of housing is astronomical. 1 square foot of floor space over there can cost $2,700 US, forcing many people to live. O kurwa. Nie stać by mnie było na metr kwadratowy przestrzeni w Hongkongu. W sensie co miesiąc. Live in so-called coffin homes. It's a miracle they can afford to raise 1 child, never mind 2. The situation is less extreme but still present in the Western world too. In the UK, for every 10% the rent increases, births go down 5%. One study suggests that house price rises between 1996 and 2014 prevented the birth of 157,000 people. In 1976, z cyklu rzeczy, którymi kościółkowcy się nie zajmą. Dawanie ludziom dostępu do lepszych mieszkań, żeby się bardziej mnożyli. No nie, Zbychu, ta inwestycja akurat jest też, właśnie mówię, jakby z inicjatywy First Nations, nie? Więc to jest jakby on top of that. Nearly 40% of households in the USA were home to married couples with children. Today that figure is 21%, with single O kurwa! Wow! Okay. person or childless couples making up half of households. Not because people don't want a family, they just can't afford it. The more expensive it is to buy or rent an extra bedroom, the less likely a family is to get one and fill it with a child. Okay, we're behind schedule, so let's finish off with the lightning round! Housing reduces crime. Increased home ownership generates significant reductions in property crime and violent crime. When mortgage costs get too high and homes are foreclosed, the number of burglaries in the neighbourhood of a foreclosed home goes up. Housing improves education. Children who live in a crowded household are much less likely to graduate from high school. Houses near high-performing schools cost on average 2.4 times as much. Building more houses lowers this entry barrier to good schools and gives parents more choice over their child's education. Housing promotes technological innovation. A study of 600,000 patents filed from 2000 to 2010 showed that areas with high-density housing produced more patents and innovations than low-density areas. Wiecie co jeszcze tworzy więcej innowacji? Geje! To znaczy tak poważnie, w miejscach, miejsca, gdzie żyją pary homoseksualne, są nie tylko bardziej progresywne, ale także bardziej zachęcające do innowacji. And the housing crisis made coronavirus worse. You are obviously more likely to pass a disease on to your parents if you still live with them. Cities with high levels of overcrowding fared much worse than cities with plenty of housing for everyone. So it's pretty clear that since the start of the 2010s that the Western world is having a bit of a moment, to say the least. And surprise surprise, it can be traced back to housing. In Britain, people living in areas where house prices were stagnant were more likely to vote for populists and their policies, like Brexit, the SNP, Corbyn's Labour or Boris's Conservatives. In France, the same can be said for National Front voters. Sinn Féin saw a massive vote share increase in Ireland, driven by young people sick of Dublin's housing crisis. And Trump's voter base are Midwestern suburbanites who have seen their cities decimated after the Great Recession. Young people across the West can only afford poorly paid, insecure jobs that barely cover rent and living costs. The older generations sit comfortably in their overvalued housing and don't see why the young are so entitled and demanding of change. So as a reaction, they become reactionary. Populists all across the world have shown no respect for good government or managing the economy properly. The housing crisis is tearing our societies apart. It ruins the economy and stokes divisions, pushing people towards extremism. Extremism that plays into the hands of our enemies. There is nothing they want more than for the free countries of the world to withdraw themselves inwards, destroy their own economies, and descend into chaos. So I think it's fair to say that housing is pretty much the... Ta końcówka była bardzo... To było dziwne. ...root of all of our issues in the world right now. And solving it by building more houses would greatly improve all of our lives. But how can we get developers to build more houses? What's stopping us from doing this? Well, in one part of the world, the answer can be found in a small town 100 years ago.
It's the 1920s. Let's get in our car and drive to a party and listen to jazz on the radio and go to the movies. Meanwhile, the city of Cleveland is getting crazy big thanks to the growing industry, and more people are moving to the surrounding suburbs. In the suburb of Euclid, northeast of Cleveland, the Ambler Realty Corporation wanted to build a set of apartments for all the new residents. But knowing the demographics of the growing worker population, the suburb of Euclid passed a law banning anything other than single-family detached homes, in an effort to keep prices high and keep out the working class undesirables. Ambler Realty were quite annoyed at this. Not because it's racist, they just wanted to build some apartments. They took it all the way to the Supreme Court, arguing that it violated the 14th Amendment because the city had confiscated their property without compensation. The local government of Euclid argued, no it doesn't. And the Supreme Court agreed. The law was upheld. This gave inspiration to many cities across the United States and Canada who wanted to keep out black people and poor people through high prices. And so, across the United States, there are vast swathes of cities that legally cannot be anything other than single-house suburbs, including nearly all of the San Francisco Bay Area. No, wyobraźcie sobie, że żeby złe, niebiałe osoby nie mieszkały w waszej okolicy, mówicie, że w waszej okolicy można budować tylko drogie mieszkania. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? To oczywiście przekłada się bezpośrednio na zdolność dziedziczenia majątku i stabilność finansową tych samych osób dzisiaj. No. Tak, także jak pokazać środkowy palec bez pokazywania środkowego palca? O tak. Building these lovely townhouses is illegal, and if you want to turn a run-down factory into an apartment complex, then you are a criminal! No wonder housing is so expensive. Building cheap apartments is prohibited by the law. But did it work? Did Euclid at least get their all-white suburb? But not everywhere in the USA has these zoning laws. Houston, Texas did away with their zoning ordinances in the 1980s. As a result, you can get this luxury apartment in downtown for $375 a week. I did some digging. Here's an apartment for the same price in Los Angeles. Oh wow. Although this only explains the problem with housing in North America. Over in the UK, we have our own terrible planning laws too. Prior to the Second World War, if you owned a piece of land in Britain, you could do whatever you wanted with it. Build houses, demolish houses, make a park, construct a statue of your favourite racist, etc. In the 1930s, Britain was building 4 times as many houses as we do today, because if you wanted to, you could just build a house on the land that you own. This has its benefits. It was a factor in our recovery from the Great Depression. To brzmi jak jakiś absurdalny pomysł. Posiadasz ziemię i budujesz na niej dom? Tak o? Obrzydliwe. Obrzydliwe. And made up 17% of the country's economy at the time. It also has its drawbacks. Victorian London was hideously ugly. But in 1949, the Labour government introduced the Town and Country Planning Act, and now you need local government permission, as well as the permission of all the local residents, to do any of these things on your own land. The act made it unnecessarily harder to build more houses, and as such, it set us on this path of economic and social decline. Clement Attlee, widely regarded as one of the best prime ministers in UK history, actually did more damage to the British economy than anything since the plague. To jest skrót, który warto pamiętać. I to jest skrót, o którym mówiłem przy okazji atomu. Not in my backyard. Czyli trochę powiązane z poprzednim tematem. Rzecz, która oznacza, że ludzie nie zgadzają się, żeby pewne rzeczy, na przykład pewne obiekty przemysłowe, znajdowały się w ich bezpośredniej bliskości, co komplikuje rzecz. Now, those are the main structural barriers in the US and Britain, and I'm sure other nations across the world have their own unnecessary laws and regulations, but we can't cover them all. But if there's one thing I'm sure all countries with housing crises have in common, it's the phrase, "not in my backyard." A NIMBY is someone who opposes, tooth and nail, every potential construction of new housing in their area. This is the town they've lived in all their lives. Why should it... Widzicie, jak się uroczo myli ten człowiek?
U nas nie można być NIMBY, bo u nas ja słyszałem taką plotkę, że mój blok będzie miał postawiony nowy blok na bardzo malutkiej działce, zaraz jakby naprzeciwko, i między moim balkonem a balkonem na tej nowej działce będzie 8 metrów odległości. Całkiem dosłownie będzie można sobie położyć drabinę na jednym balkonie albo w oknie i przejść po tej drabinie do drugiego mieszkania, nie? Więc u nas bycie nimbim nie pomaga. It have to change now. All these new residents will ruin the neighborhood, take up too much space. Criminals could move here, poor people could move here. Worst of all, it will lower the value of their home. Many of these fears are unfounded, as outlined in this video, but one thing that does come up a lot with NIMBYs is that they think it will ruin the neighborhood character. Many European capitals are filled with quaint, picturesque houses that would be ruined if you dumped a massive steel and glass apartment building next to them. Aside from the fact that a tent city of homeless people looks far worse than this building ever could, perhaps your time could be better spent arguing against ugly houses, not just houses in general. One proposal in the UK right now is to allow individual streets to democratically vote on which pre-approved design they want the new housing development to be. Housing gets built, local residents have no reason to oppose it, and the new builds are aesthetic. Ali, pleasing. What's with Zoomers these days, using aesthetic as a synonym for beautiful? With these facts in mind, the solution seems simple enough. Remove barriers that prevent good housing from being built. Developers want to build homes and make... Zajebiste. W Polsce wprowadźmy plany zagospodarowania terenu. Nie zdejmujmy ograniczeń. Wprowadźmy ograniczenia. ...money from them, but we're not letting them. It's time to repeal and replace these outdated, unhelpful laws. No niestety nie zgodzę się, że plany zagospodarowania przestrzeni są niepotrzebne. To nie jest okej. To jest branie całej koncepcji planów zagospodarowania przestrzeni, wycinanie jednego konkretnego zastosowania tych planów zagospodarowania przestrzeni i mówienie, że one w ogóle nie mają sensu. To nie jest dobre. But these NIMBYs are smart. They have a whole host of excuses to justify their fear of change, even if the change is positive and benefits them. Let's take a look at them in more detail. So next time you're at your next town planning committee meeting, if you're boring enough to do that, I mean, how sad can you get? You'll know exactly how to argue against the Karens and Kevins of the world. If you want to click off the video now, that's fine. Some people out there might say that we have enough houses and it's just the greedy landlords and real estate sector that jack up prices. This isn't true, and we'll get onto that later, but the solution is not to put a limit on rent or house prices, otherwise known as rent controls. I will be the first to admit that for people who are renting, this policy can help. It protects them from landlords who arbitrarily hit them with rent increases. But that's the thing, it helps people who are currently renting, not future tenants. As evident in Berlin, where the amount of available housing dropped 30% and landlords instead started asking for other, more expensive ways to extract money from renters, like forcing them to buy their own furniture. In Stockholm, where after implementing rent control in 2011, the waiting list for an apartment is now 9 years, up from 5. No, okej. Ale... Okej. Wszystko w porządku, tylko tutaj zaczynamy wchodzić w bardzo interesujące... Mąkę, ty szczwany jeleniu. A tu zaczynamy wchodzić w zupełnie inną sferę problemów. Bo on mówi, że to bardzo sprytne. Uśpiłeś moją czujność. Uśpiłeś moją czujność, teraz nagle przyturlamy się przez pole minowe. Turlamy się przez pole minowe teraz. Okej, więc po pierwsze, rent kontrole są bardzo ważnym czynnikiem i tak, nie zapewniają nie zapewniają jakby korzyści nowym mieszkańcom, ale zapewnienie stabilności starym też jest bardzo ważne. Między innymi dlatego, że
no spoko, ja rozumiem, dzieci się urodzą, mamy więcej dzieci i w ogóle, ponieważ ludzie mają dostęp do mieszkań, tylko że jak potem tak was landlord wywinduje wam czynsz i wyjebie was na ulicę, to fajnie, że macie trójkę dzieci, tylko że te dzieci dorastają w warunkach, które mogą prowadzić w konsekwencji do tego, że w ich pokoleniu będzie z kolei gorzej i to jest po prostu przesuwanie problemu w czasie, nie? Więc nie, jakby rent controlki dostosowane do obszaru i do lokalnego planu zagospodarowania uważam, że mają dużo sensu i absolutnie się nie zgadzam z tym, że bo tutaj to się wydłużyły się czasy, więc to jest koniec. To, że wydłużył się czas oczekiwania na mieszkanie, nie znaczy, że nie ma to pozytywnego wpływu na jakość życia mieszkańców. To, że landlord wam każe kupić sobie meble, wolę kupić sobie meble, które będę posiadał na własność, niż wkładać więcej pieniędzy do kieszeni landlorda. Poza tym co? Jeżeli landlord już zrobił wyposażone mieszkanie, to wyrwie rzeczy ze ściany i wyrzuci je przez okno? Years before the law was passed. In Boston, where rent control was found to benefit mostly wealthy white people. In St. Paul, where housing construction dropped 80% within the first 3 months of rent control being introduced. And in San Francisco, where a 2019 Stanford University report concluded rent controls lowered the supply of rental housing in the city, but also shifted the city's housing supply towards less affordable types of housing that are likely to cater to the tastes of higher income individuals. Ultimately, these shifts in housing supply seem likely to have driven up citywide rents, damaging housing affordability for future tenants. By simultaneously bringing in higher income residents and preventing displacement of minorities, rent control has contributed to widening income inequality in the city. I will summarize with a quote from Swedish economist Assar Lindbeck, who wrote in 1971 that next to bombing, rent control seems in many cases to be the most efficient technique so far known for destroying cities. No dobra, tylko że to nie było, nie jest szeroka perspektywa. Jakby to nie jest koniecznie, nie jest koniecznie tak binarne jak tego. Nie przytoczył nie przytoczył w ogóle badań dotyczących jakby korzyści z rent kontrolek, więc sorry, ale nie widzę tutaj teraz stawiasz mnie przed w sytuacji, w której ja muszę researchować mamy chociażby tutaj badanie z tego związane z kontrolą czynszu i że ekonomiści twierdzą, że rent control redukuje zachęty, żeby utrzymywać istniejące zabudowy albo budować nowe domy, co prowadzi do zaburzeń między podażą a popytem mieszkań. Jednakże współczesne polityki kontroli czynszów zazwyczaj posiadają elementy, które mają na celu mitygowanie tych problemów. Patrząc szeroko, analizy ekonomiczne często ignorują benefity społeczne związane ze stabilnością takiego osiedli, podobnie zresztą jak zapobieganie jakby przemieszczaniu ludzi i usuwaniu ich z miejsc, gdzie potrafią długo żyć. Więc to nie jest to, co przedstawił typ w tym filmie, to, co przedstawił w tym filmie, jasno sugeruje, że rent control jest złym rozwiązaniem, natomiast
No, o, tu mamy omówienie. Proszę bardzo, możemy spojrzeć jeszcze na to. Do rent control policies reduce housing stock, tak? Czyli podaż domów. Jedną z krytyk jest tego. Jedną z krytyk jest to, że zmniejszają podaż jednostek do wynajęcia, zmuszając deweloperów. To jest pewien, że deweloperzy są mniej zmotywowani, żeby budować nowe jednostki mieszkaniowe, nawet kiedy istniejące przepisy. Hej Leniucha! I witam najeżdżających. Rozmawiamy o wynajmowaniu i kontroli czynszów. Nawet kiedy nowe budynki nie podlegają istniejącym przepisom. Potencjał przyszłych, ograniczających przychody przepisów ma sprawiać, że nowe budynki są mniej atrakcyjne dla deweloperów. Kilka badań pokazuje wpływ kontroli czynszów. Wskazuje, że kontrola czynszów jest największa w... Nie, chwileczkę. Show the impact of rent control laws. Aha, że prawa dotyczące kontroli czynszów mają największy wpływ na domy z kontrolą czynszów, ponieważ ponieważ zachęca landlordów do konwertowania budynków pod wynajem na kondominia, żeby uniknąć tego prawa. Czyli generalnie zachęca do zmiany. Jednym z wpływów jest to, że kontrola czynszów zmienia domy z domów pod najem na domy na własność. Inne badania wskazują bardzo szybki przyrost ilości domów w okresach wyjątkowo restrykcyjnych praw dotyczących kontroli czynszów. No, co sugeruje, że to wcale nie jest takie hop-siup. Kontrola czynszów może mieć wpływ na konserwację budynków albo doprowadzić do wzmożonego zaniedbania jednostek, które są już w kiepskim stanie. Dowody na to, że jakość mieszkań spada, są znacznie słabsze w obszarach, gdzie kontrola czynszów pozwala na zwiększanie opłaty, a nie ustanawia nieruchomy sufit. Badacze stwierdzili, że w okresach kontroli czynszów nieruchomości, które posiadały limit czynszów, traciły 45 do 50 swojej wartości relatywnie do tych, których nie obejmowała kontrola czynszów o podobnych charakterystykach w tych samych osiedlach. Czyli kontrola czynszów obniża wartość nieruchomości. To też jest ciekawe. Zmniejszają też... No dobra, no to jest szersze omówienie tego, ale na pewno nie jest tak czarno-białe, jak przedstawia nam autor wideo. The New Zealand political class love to blame rich Americans, the Chinese, and refugees as a reason why they need to cut immigration and ban foreigners from buying property in the country. This is strange because a government report in 2016 already discovered that, and I quote, because I couldn't find a Kiwi to voice this bit, visa-controlled immigration into New Zealand, and specifically Auckland, in the recent past has had a relatively small impact on house prices compared to other demand factors. You guys are lazy, just build more houses. Nie. Chwileczkę. Ale to też się nie zgadzam.
bo podobny problem mają w Australii i gentryfikacja jest bardzo dużym problemem. Wiem, że w którymś obszarze Australii jest, kurczę, musiałbym poszukać w którym. Wiem, że w którymś obszarze Australii jest tak, że właśnie napływ ludzi, którzy podążali za modnymi miejscówkami, doprowadził do wypchnięcia z całej zatoki chyba mieszkańców, których nagle przestało być stać na domy. Więc nie róbmy takiego hop-siup, że you guys are lazy w ogóle, bo tutaj chodzi o to, że akurat w Nowej Zelandii to bogaci Amerykanie, Brytyjczycy i Chińczycy po prostu gentryfikują okolice. A w porównaniu z tymi krajami Nowa Zelandia nie ma nieskończoności ziemi. Thanks, Kirsty. Great advice. Maybe I should have done what you did and buy my first house in 1993 with my parents' money for £51,000. Unfortunately, I made a terrible career choice of being born 7 years later, and now house prices have increased 440%. Oops. My bad. There are currently more empty houses in the UK or USA than there are homeless people in either of those countries, so just give them a house like Finland did. Sure, on paper, the number of empty houses is more than the number of people without homes, but it doesn't solve any of the other problems we have with not having enough houses to go around. 50% of American adults under 29 still live with their parents. That figure is 35% in the EU and 40% in Britain. At least they're not homeless, but I'm certain most of them would want a place of their own that they can afford. The average American commutes about an hour a day, adding up to 9 days total a year. Think of all the centuries of human life that is collectively wasted every day that would be massively reduced if people could live closer to where they work. And not only is our time wasted, our health is too. People with long commutes are 33% more likely to suffer from depression, 21% more likely to be obese, and nearly half of them get less than 7 hours of sleep each night. No, ja mam wyjątkowo daleko do pracy, więc wiecie, to jest przyczyna mojej otyłości. Never mind! And just because someone has a home doesn't mean they aren't burdened by high rents or overcrowding. In New York City, 42% of renters pay more than a third of their income towards rent, with nearly 1 in 4 New Yorkers giving away more than half. Aside from that, there is also the problem that not all of these empty houses are fit for human habitation. This is an empty house, but so is this. Or what about the empty houses in the middle of nowhere with no job prospects or regional connections? On the opposite end of the spectrum, holiday villas and second homes also count as vacant. But how many low-income people do you know who could afford to live here? I mean, to wszystko zależy od tego, czy wprowadzimy UBI, czy nie. Also, ludzie nie istnieje potrzeba, żeby ludzie posiadali na przykład, nie wiem, 5 domów, nie? Więc myślę, że coś dałoby się zrobić. On the topic of rich people, though, gentrification is a growing concern in working class communities, particularly in neighbourhoods that are predominantly made up of ethnic minorities. Many people worry that building new housing will lead to predominantly middle-class white people moving in and raising the cost of living with their vapid middle-class faffery, pricing minorities out of their own communities. In 2021, the NYC Department of City Planning used census data between 2010 and 2020 to figure out the effects of new housing on the racial demographics of the city. They looked at population change on neighbourhoods with low, average, and high levels of new housing construction. The demographic that increased the most was Asians. Hispanics also saw an increase no matter how many houses were built too. White residents get a less defined trend. Sometimes the white population goes up, sometimes nothing happens, and sometimes it goes down. However, in every single one of these scenarios, the black population decreased. It would appear that the more housing that gets built, the higher percent of black people are forced to move out of the neighbourhood. That's because when wealthy yuppies move into a city that doesn't have enough high-income housing for them, they move into working-class neighbourhoods, taking up the cheap housing and raising the price for everyone else. So, what's the solution here? Well, there is actually a fourth section to this graph: neighbourhoods with very high levels of construction. And the effect on the demographics was
It's certainly not an even distribution by a long shot, but it's the only scenario where no racial group is excluded. Massively increasing the housing stock massively increases racial inclusion. Despite the clear evidence against these policies and objections... No tak, tylko że on na przykład wprowadzał pojęcie NIMBY, nie? Czyli ludzi, którzy nie chcą pewnych rzeczy w swoim ogródku. I niestety problem jest taki, że co szczególnie teraz widać w USA, że jeżeli weźmiemy dostatecznie przebiegłych Amerykanów, to szybko się okaże, że na przykład oni wymyślają jakiś bardzo naokoło sposób, żeby wykluczyć nie wiem, czarnych, tak? Żeby wykluczyć w ogóle biedniejszych od siebie ludzi, tak? To jest troszeczkę tak, że wiecie, w miejscach, gdzie jest wyjątkowo gdzie jest wyjątkowo bogato, można na przykład powiedzieć, że sorry, ale nie można ustawiać na ulicy samochodów starszych niż 10 lat, bo tak wspólnota mieszkaniowa zadecyduje, nie? Albo że nie wiem, wszystkie domy muszą mieć złote klamki z co najmniej 10-karatowego złota, nie? No oczywiście jaja se robię, ale wiecie o co chodzi, że można nie powiedzieć, nie chcemy tu czarnych, ale przy okazji mówiąc, ale musisz być tak bogaty, żeby mieszkać koło nas, nie? I niestety ludzie to robią. People still keep believing in them. Politicians simply don't want to have to confront angry NIMBY voters and so propose nice-sounding but ultimately worthless solutions to placate them. And this will come back to bite them eventually, as we are about to find out from the place that decided to implement all of these terrible, terrible policies. California? Texas. Mississippi usually ranks among the worst in the United States in terms of education, poverty, public health, or crime. But there's one metric that Mississippi ranks the best in. They have the lowest rate of homelessness out of any state. This is because, despite their poverty and racism and so on, Mississippi goes the Finland route for solving the homeless problem. They build houses and they put people in them. Good job, Mississippi. Contrast this with the wealthy, liberal, high IQ California, with a homeless rate more than 11 times the rate of the supposedly backwards, gun-toting redneck states. For whatever reason, California will do anything to reduce the homeless population, except build more houses, and as a result, their state just gets worse and worse. No, nie. No nie. Sorry, ale I call bullshit on that. Jednym z problemów, jakie ma Kalifornia, a konkretnie Los Angeles, bo to jest zdjęcie z Los Angeles, jest to, że mimo tego, że istnieją teoretycznie przepisy, które zakazują prześladowania i jakby delegalizacji bezdomności, to praktyka jest taka, że bardzo dużo bezdomnych jest w pewien sposób wręcz naganianych do miejsc takich jak Kalifornia, dlatego że tylko tam mogą żyć bez sytuacji, gdzie żyją gdzie żyją w miarę spokojnie, tak? Bez sytuacji, gdzie policja wchodzi i mówi, no to teraz macie 30 sekund, żeby opuścić ten obszar, powodzenia wam w zabieraniu wszystkich tych rzeczy. Pamiętam, jak jakiś czas temu Zander Corvus, który z kolei jest w Nevadzie, w Los Angeles, w Las Vegas, mówił, że zbudowali takie tanie jednostki dla bezdomnych, jakieś takie kontenerowe chatki, które to przyjechały władze i powiedziały, to jest zbudowane nielegalnie i wszystko rozwalcowano, nie? I wiecie, proszę, powiedzcie mi, jak to jest rezultatem tylko i wyłącznie tego,
że nie buduje się nowych domów, że ci ludzie nie mieszkają w takim stanie, nie? Bo tutaj warto mieć na uwadze więcej niż jeden czynnik i wiecie, są sytuacje, że ludzie całkiem poważnie wywożą bezdomnych, nie? A miasta w USA dają całkiem dosłownie bezdomnym bilety w jedną stronę, żeby sobie pojechali. Rozumiecie? Miasto daje wam bilet, żebyście pojechali sobie i byli bezdomni gdzieś indziej. I wiecie, jak chcecie z tym funkcjonować? To jest... To są akcje, o których warto pamiętać. I te akcje nie mają nic wspólnego z sensu stricto z jakby rynkiem mieszkaniowym, tylko z tym, że wiecie, po prostu się wywozi bezdomnych, nie? San Francisco chociażby na przykład jest tutaj przykładem, że San Francisco wywiozło kilkanaście tysięcy ludzi z tego, ze stanu autobusami, nie? I tego jest cała masa. To nie działa tylko tak, że wiecie, rzeczy się dzieją jakoś magicznie, nie? Więc... I tak, są ludzie, których nie stać na mieszkanie w dużych miastach, a na przykład muszą muszą niestety żyć na przykład w samochodzie, pracując w dużych firmach, o których słyszeliście. I tacy ludzie też są. Ale powiedzenie, o nie, bo ten stan jest, w tym stanie jest źle, akurat w tym stanie jest źle, dlatego że oni nie budują domów, jest dramatycznym uproszczeniem znacznie bardziej złożonego problemu. Także wiecie, to nie można tak bardzo upraszczać, nie? Nie podoba mi się to uproszczenie. Tak, tylko że problem polega na tym, że w San Francisco jest bardzo drogo, nie? Że wiecie, i dochodzi do tego jeszcze kwestia tego, że no nie można wywłaszczyć tych właścicieli i powiedzieć im sorry, musicie przyjąć ludzi X. Nie w tym systemie. A niestety Kalifornią rządzą w tym momencie co prawda demokraci, ale demokraci o tej bardzo tchórzliwej naturze, którzy bardzo lubią podlizywać się wyborcom, a nie rozwiązywać problemy. Więc oni też nie mają motywacji, żeby się tym zająć.
I no, te rzeczy składają się na kryzys. Tylko mnie chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. Nie pozwalajmy na narrację, gdzie istnieje jeden uniwersalny, kompletny rozwiązywacz wszystkiego. Co nie znaczy też, że nie uważam, że budowanie domów jest jednym z naszych największych w tym momencie obowiązków, bo powinniśmy budować nieskończoność domów. All the houses! Powinniśmy rozdawać domy bezdomnym, domnym, kotom, psom, gorylom. Powinniśmy wynieść do świadomości kruki tylko po to, żeby mogły mieszkać w domach. Wszystko, co się da! Rozumiecie? Tak właśnie. Zoning laws prevent anyone from building houses more than 3 stories tall. Jebać delfiny. Jebać delfiny. Delfiny robią przemoc seksualną. And when new houses and buildings are proposed, the plans can be shot down by angry residents so long as they act angry enough. The population of San Francisco has basically stayed the same since 1960, but rents are through the roof because every time a home is demolished or otherwise taken off the market, a new one can't be built to fill the gap. When California passed rent control measures in the 90s, it actually led to renters paying collectively $2.9 billion more than they had been paying before. New constructions and luxury Wytłumaczysz ten proces, czy po prostu powiesz, że tyle zapłacili więcej? houses were exempt from the rent control, so landlords simply converted existing housing into luxury houses, obtained the new building sticker, and proceeded to increase the rent while not actually adding any more houses to the total, and in fact taking away from the number of affordable houses. Okay. Sometimes it can take years just to get government permission to demolish old buildings and turn them into new homes or apartments. All the while, developers are paying property tax, hiring security, and paying for maintenance, inflating the price of the apartments when they finally do get built so builders can make back their losses. The effect this has on Californian society is terrible. These mediocre houses sell for millions. People who have a salary of $140,000 per year still qualify for government assistance to pay their rent and mortgage. Do you want to visit the Walk of Fame? Too bad, it's a makeshift homeless shelter now. San Francisco City Hall? Well, they turned it into an actual homeless shelter. Chinatown? Watch out for the heroin needles in your wonton soup. Here's a fun game. Put yourself on Google Street View anywhere in central LA and see how long it takes you to find a homeless tent. It's honestly scarier than alien isolation. Not only is this A to mi się nie podobało. housing and homeless To już było klasistowskie w chuj. Już najchętniej wybudował ogromne osiedla 10-piętrowych budynków. Takie mam wrażenie. To znaczy, ja się zgadzam, że potrzebujemy domów, potrzebujemy teraz, ale no jest tutaj parę takich jajks rzeczy. crisis a great humanitarian disaster, but it's also taking a hit on the Californian economy. A lot of the wealth generated by Silicon Valley is just vacuumed up by landlords due to high rents. The once thriving film industry is now relocating elsewhere, with the state of Georgia and the UK predicted to have more film studios than Hollywood by 2025. No dobra, tylko to jest w dużym stopniu związane z ulgami podatkowymi. Georgia szczególnie dla przemysłu filmowego daje olbrzymie ulgi podatkowe. California is a warning bell for every other major city in the Western world. The fate of California will be the fate that befalls your town, your city, and your country if you don't solve the housing crisis. Okej. Los Kalifornii będzie losem twojego miasta i tego, okej? Gdyby Kalifornia była krajem,
Byłaby też 5. największą gospodarką świata. Większą niż Wielka Brytania. Więc chcemy o tym na pewno porozmawiać. Tak to jest, jak się podaje jedną wyciętą informację. Bardzo płytkie, to mi się nie podoba. I don't care if you're a socialist or a liberal or a conservative or a To nie jest symbol socjalizmu. Symbol socjalizmu. libertarian or whatever this guy is. If you value the continued existence of free and democratic societies, if you want to fix the sorry state of the world right now, then support building more houses. That's it. That's all I have to say. Goodbye. Jego film o kryzysie klimatycznym też powinien stawiać się płytki. Koleś łączy dobre założenia z kiepskimi wnioski, jakby cherry-pikuje badania. Pisać złożenie. Nie podobał mi się ten materiał. Nie podobał mi się ten materiał. Jakby można to zrobić dużo bardziej merytorycznie. A zamiast tego dostajemy coś, co ma być takim niby z jednej strony speedrunem, ale z drugiej strony on nawet się nie pochylił nad programami budowy mieszkań. On powiedział, no rent control złe, tutaj redlining był zły, okej, ale temat... Aha, i jeszcze plany zagospodarowania terenu złe. I to jest wszystko, co tak naprawdę powiedział na temat tego, jak budować więcej mieszkań. Nie jestem fanem tego materiału. Nie przekonał mnie zupełnie do siebie. Plus jakby argument, że nie możemy, że dużo domów, to są drogie domy w bogatych okolicach, więc jakbyśmy je rozdali bezdomnym, to by ich nie było stać. No tak, to zostawmy je w takim razie tak jak są i wtedy będzie lepiej. Wtedy wszystko będzie w porządku. Dawcy pizzy. Adam Pawłowski, Zakubiak, Cekiliański, Małgorzata Sajnow, Czubeska, Neuroshima, Ranafe, Elej, Czyś jestem Janek i Karolina Ochlik. Osoby dające kawę z ciastkiem, Emilia Gierynowicz, Michał Piotrowski, Hypatia, Krzysztof Karliński, Kamil Kuligasza, Prawny Kucyk, Intojak, KTBM32, Marcinka, Cukrzyś, Miki, Fiki, Emil, Chrysku. Osoby dające kawę, Drowka, Michał Szadziewski, Klopster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lewatia, Martynowicz, Aleksandra Mierz, Maciej Karolina, Sylwanelka, Karolina Rewo, Azju, Robin, Veron, Mi, Barnaba, Adam i Heinryk i dawcy herbaty. Dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Wróbel, Spręt, Kusek, Wózka, Herbeciera, Kołodziejczyk, Lekadar, Paweł Pawlik, Kolmi, Fej, Antybrisler, Iton, Inżynier, Pilny, Cezary, Gruby Mefisto!